Myślę, że niewiele tutaj jest potrzeba do tego, żeby to działało tak, jakbyśmy chcieli. Jak zmienił się obraz twojej marki osobistej? Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w podcastingu i co byś polecił każdemu, kto chce nim po prostu zostać? Rozwijali w sobie pasję maksymalnie bardzo, jak to jest możliwe. Ale jeżeli nie spróbuję, to nie będę miał odpowiedzi. Na pewno moja pozycja, mój wizerunek na rynku pływackim totalnie się zmienił. I tak się po prostu to zaczęło. Kochani, sytuacja, jeśli chodzi o pierwszy wywiad Oliego tutaj w Technopodcaście jest dosyć specyficzna, ponieważ my nie przygotowywaliśmy Oliwiera do tego wywiadu, nic mu nie wskazywaliśmy. To nie było przeszkolenie radiowo-telewizyjne, że zanim prezenter wejdzie na antenę, to 3 miesiące ćwiczy na sucho w studiu produkcyjnym swoje wejścia. Nie, tutaj trening i nauka odbywa się w warunkach bojowych, na żywo, czego największym przykładem i największym wzorem do naśladowania jest nasz dzisiejszy gość Andrzej Skorykow, legenda polskiego pływania, polskiego sportu, legenda Legii Warszawa i uwaga, legenda sportowego podcastingu. Tu poproszę junior, brawa. Dziękuję. Andrzej, Redaktor junior na razie przygotowuje się przed lustrem, stylizuje grzywkę, bo widzę, że za każdym razem ma coraz lepszą. Uczę się stylizacji włosów, jest coraz lepiej, ale widzę, że u Ciebie, Andrzej, też nie jest najgorzej. Nie, właśnie byłem u barbera, niestety kolejna zmiana. Obcinał mnie Rom z ronda wiatraczna, Szarif, do którego nie ustawiają się kolejki. W związku z tym wspomagam naszego kolegę z dzielni, mojego ziomala, którego kiedyś widziałem handlującego patelniami na bazarku Szembeka, a dzisiaj w zakładzie fryzjerskim stylizuje fryzury mieszkańcom Pragi Południe. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I najsłynniejszym podcasterom. Witamy Cię, Andrzeju, serdecznie. Po tym programie to się zmieni i te kolejki będą stały teraz tam regularnie. Jesteśmy tego pewni i o tym przekonani, także pozdrawiamy Twojego barbera. Andrzej, pierwsze pytanie po tym przydługim wstępie. Ja Cię bardzo przepraszam. Powiedz, czy ta ewolucja i ta droga, którą przeszedłeś od prowadzącego, który nie zajmował się niczym poza merytorycznym elementem programu, do człowieka, który realizuje, umawia gości, prowadzi, robi materiały. Czy ta droga zmieniła coś w swoim życiu, czy też nie? Oczywiście wciąż merytoryka dla mnie, goście są najważniejsi, ponieważ ten podcasting rozwija mnie jak nie wiem co. Jest moją szkołą życia, tak naprawdę pierwszą prawdziwą szkołą, bo ja się uczę cały czas i swoich gości, i wszystkiego tego, co dotyczy tych gości, a w związku z tym ich przede wszystkim profesji. To jest dla mnie ostatnie 4,5 roku, kiedy pracujemy wspólnie z Danielem Kondraciukiem w Run Forest Podcast, a w ostatnim czasie w Suchym Torze Broadcast również. Jest to dla mnie niesamowita szkoła życia, to jest dla mnie rozwój osobisty, jaki mógłbym sobie tylko wymarzyć, a dodatkowo coraz bardziej wciąga mnie, coraz bardziej pasjonuje mnie technologia w podcastingu. Wszystko to, co powoduje, że realizacja tych podcastów, że wygląd tego obrazka i dźwięk, który do nas dociera, sygnał, który do nas dociera, jest po prostu atrakcyjniejszy i wspomaga nasze realizacje. One stają się coraz bardziej ciekawe, zaskakujące, inspirujące i przyciągają uwagę słuchaczy. Przyjemnie się po prostu tego słucha i ogląda. Jakie widzisz największe ograniczenia w podcastingu i takim, można by powiedzieć, łączeniu zdalnym, to co teraz robimy? Czy brakuje Ci trochę tej takiej kontaktu twarzą w twarz na żywo w jednym studiu, czy uważasz, że to jest wystarczające, to co mamy teraz do dyspozycji? No, jeszcze niecały rok temu, przy pierwszym lockdownie, nie bardzo wyobrażałem sobie, że podcasting online, taki jak teraz wygląda, czyli łączenie się przez aplikację, przetrwa, przeżyje po zakończeniu się pandemii. Dzisiaj śmiem twierdzić, że może to być podstawowy sposób
realizowania wywiadów czy robienia podcastów. Niezwykle wygodny, na pewno jeszcze ograniczający nas w jakiś sposób, bo nie zawsze potrafimy uzyskać taką jakość dźwięku czy taki obrazek, jakbyśmy chcieli uzyskać w studio, ale z drugiej strony ta dostępność, ta łatwość komunikowania się, umawiania się powoduje, że będzie to zdecydowanie łatwiejszy sposób, który zostanie z nami już do końca. Ale chcę powiedzieć, że tęsknię za tradycyjnym podcastingiem, za ustawieniem mikrofonów, ustawieniem precyzyjnym dźwięku, czy obrazka, kamer, tego studia, tych emocji, które w studio panują, żeby gość, który przyjeżdża do nas, mógł najpierw z nami zjeść śniadanie, zanim nagramy ten podcast, żeby mógł poczuć się wyjątkowo, że jak będzie od nas wychodził po podcaście, to żeby mógł powiedzieć, że przeżył właśnie przygodę życia albo jedną z najciekawszych przygód, jaka go spotkała. Tego mi oczywiście brakuje i mam nadzieję, że do tego wrócimy. Z drugiej strony, gdyby nie nowe technologie, czyli realizowanie podcastów online, no nie moglibyśmy dzisiaj nagrywać tego właśnie materiału. Czyli masz takie poczucie, że nie możesz podejść do kogoś i wskazać mu, jak ma ustawić tą kamerę, bo jest wiele kilometrów dalej. Takie po prostu brak możliwości. Ale tak jak mówisz właśnie. Na pewno ograniczenia, ale z którymi trzeba się pogodzić. I te ograniczenia mi trochę przeszkadzają. To znaczy mam wrażenie, że jeszcze technologicznie firmy, które budują aplikacje, ja korzystam z takiej aplikacji jak StreamYard, ma jeszcze zbyt mało możliwości, które chciałbym już dzisiaj wykorzystać, które daje tradycyjny podcasting przy pomocy sprzętu, o którym pewnie będziecie rozmawiali, bo Daniel z takiego sprzętu korzysta do robienia podcastów, które wyglądają jak prawdziwa telewizja. Rozwiązania software'owe nigdy nie przegonią tych hardware'owych, gdzie wyciągaliśmy 8 toreb sprzętu, trzeba było te kamery rozstawić, miksery wideo, miksery audio, mikrofony, rekordery w ProResie. To wyglądało dokładnie jak Dzień Dobry TVN albo Pytanie na śniadanie, co najmniej wtedy. No i emocje, które towarzyszyły w studiu, to są nie do powtórzenia, ponieważ studio telewizyjne jest takim wyabstrahowanym światem, gdzie po prostu zapominamy o tym, że funkcjonujemy w swoich światach, bo przenosimy się do innego i wtedy te emocje zmierzają w różnym kierunku, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Powiedz, bo to jest dla mnie ciekawe, ta bariera, wiesz, twojego pokolenia, mojego, ta bariera i lęk przed nowymi technologiami i jakby poznaniem ich jest tak silna, że wielu ludzi nigdy z tego pewnie nie skorzysta. Domyślam się, że twoi koledzy i koleżanki podziwiają cię za to, że ty po prostu jesteś jak rasowy youtuber, podcaster, który właściwie to jest jak śniadanie. Zrobić podcast jest jak śniadanie. Powiedz, ile czasu potrzebowałeś, żeby przejść tę barierę od lęku do po prostu swobodnego poruszania się w tej materii? Znowu będę komplementował Ciebie, Daniel, bo to ty mnie dużo nauczyłeś, żeby po prostu się nie przejmować, robić swoje i nie myśleć w ten sposób, że narażam się na śmieszność, bo po prostu próbuję, a ktoś inny nie próbuje. I no tak. jeżeli to, co robię, nie zostanie zaakceptowane albo nie będę potrafił się rozwijać w kierunku takim, żeby to się zaczęło podobać ludziom, to po prostu z tego zrezygnuję. Ale jeżeli nie spróbuję, to nie będę miał odpowiedzi. Oczywiście zmusiła do samodzielnej pracy w podcastingu, w streamingu, zmusiła mnie sytuacja, bo pozamykano nam baseny. Ja jestem, może jeszcze raz powiem, przede wszystkim trenerem pływania, prezesem klubu sportowego i w momencie pierwszego lockdownu, kiedy pozamykano nam baseny, ja praktycznie straciłem kontakt z moimi podopiecznymi. Pływa u nas na stałe 320 osób, 320 zawodników. Pomyślałem sobie, że jeżeli mogę robić relacje live na Facebooku, czyli komunikować się na żywo. Nieraz jeden czy drugi psycholog tłumaczy nam, dlaczego to zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Ludzie czują się coraz bardziej samotni, ale oglądając live podcast mają takie poczucie, że uczestniczą w tym wydarzeniu, że są bliżej prowadzących, bliżej ludzi, którzy to oglądają. Ja postanowiłem, że odpalę taki streaming, żeby po prostu poprzez komunikację z mastersami, moimi pływakami, zawodnikami, oni mogli mnie widzieć. Ja będę mógł ich zapraszać do studia, żeby inni nasi pływacy mogli sobie przypomnieć twarze, usłyszeć głos kolegów, koleżanek z toru pływackiego, z którymi nie widzą się, a może nie będą się widzieli przez wiele tygodni. I tak się po prostu to zaczęło, tak? Z chęci przede wszystkim nie zaistnienia w internecie,
tylko z takiej chęci podtrzymania relacji, żebyśmy mieli do czego wracać, żeby było co zbierać. No i to bardzo szybko przerodziło się w, można powiedzieć, taką pływacką telewizję. Najpierw, która miała służyć amatorom pływania, osobom dorosłym, osobom starszym, które realizują swoje pasy pływackie w naszym klubie, a może nie tylko, ale bardzo szybko okazało się, że jest zapotrzebowanie rynku na telewizję pływacką. Również to profesjonalne pływanie, o którym można rozmawiać w sieci. No i rozwija się to. Co 2 tygodnie realizujemy podcast Suchy Tor, broadcast dotyczący pływania i dzieje się. Ja tutaj nieskromnie dodam, że Andrzej, słuchajcie, realizuje mój tajny plan. On nawet o tym nie wie, ale ja to wiem. Kiedyś wam o tym opowiem, także to jest taka sytuacja. Oczywiście tajny plan podcastowy. Andrzej, zanim młody podcaster zada ci kolejne pytanie, ja tylko dopytam w tej kwestii. Właśnie pandemia zmusiła nas do nadawania, ciebie usamodzielniła. Powiedz, jak zmienił się obraz twojej marki osobistej przez podcasting i przez to, że się odważyłeś, występujesz już nie w roli trenera, nie w roli instruktora, nie w roli pływaka, tylko komentatora, dziennikarza, nowoczesnego dziennikarza, podcastera, który rozmawia już ze swoimi kolegami, prezesami, ekspertami, nie z pozycji trener, prezes, tylko dziennikarz, który musi zadać trudne pytania i musi wyegzekwować te odpowiedzi. Czy to było trudne? Jak to zmieniło w ogóle postrzeganie twojej marki osobistej jako trenera i prezesa stowarzyszenia? No właśnie, ja dodam jeszcze, że jestem prezesem stowarzyszenia Warsaw Masters Team, największego stowarzyszenia pływackiego osób dorosłych w Polsce. Nie miało to aż takiego znaczenia w porównaniu do tego, jeżeli chodzi o moją pozycję, nazwijmy to na rynku pływackim, w porównaniu do tego, co się wydarzyło, kiedy zacząłem prowadzić internetową telewizję, kiedy zacząłem działać w podcastingu i zajmować się właśnie w tym podcastingu branżą pływacką. Ty mi, Daniel, tłumaczyłeś kiedyś, że kiedy będę mówił do ludzi, kiedy stanę się troszeczkę medialny, to świat się zmieni. Ja ci w to oczywiście nie wierzyłem, no bo z jakiej racji, ale tak się stało. To znaczy na pewno moja pozycja, mój wizerunek na rynku pływackim totalnie się zmienił. Ja do tej pory mogłem uczestniczyć w konferencjach trenerskich jako trener, jako uczestnik takich konferencji. Dzisiaj na takie konferencje czy na imprezy pływackie jestem zapraszany jako specjalny gość. Nie dlatego o tym mówię, żeby się chwalić, wcale o to nie dbałem i do tego nie dążyłem, po prostu tak się stało. Jeżeli wchodzisz do internetu, jeżeli w tym internecie działasz, jeżeli stajesz się osobą rozpoznawalną, a może nawet w jakiś sposób wpływową, dzięki temu, że zapraszasz gości do tego programu, którzy mają wpływ na środowisko, mają wpływ na rozwój pływania czy rozwój branży, no to nieuniknionym jest, że stajesz się osobą, którą postrzega się zupełnie inaczej. Oczywiście są dobre i złe tego strony, bo zaczynasz wypowiadać swoje opinie, wypowiadać głośno swoje opinie w internecie, no i jeszcze taki się nie urodził, co by każdemu dogodził. Niektórzy się po prostu z nimi nie zgadzają. Niektórzy się nie zgadzają i wręcz te wypowiedzi mogą być dla nich frustrujące. Więc również tracisz część środowiska, nie jesteś jej po prostu obojętny, tylko wywołujesz emocje, albo te pozytywne, a czasami zdarza się, że również te negatywne. Pozwólcie panowie, że ja wrócę jeszcze na chwilę do tych takich technologicznych spraw, w końcu Techno Podcast. Wspomniałeś, Andrzej, o tych ograniczeniach, które ci troszeczkę przeszkadzają i że nie mamy tych samych możliwości co kiedyś. Co byś mógł polecić twórcom tych wszystkich aplikacji do streamowania na żywo? Jakie kolejne funkcje chciałbyś, żeby oni wprowadzili, które mogłyby jeszcze bardziej ulepszyć i zrewolucjonizować ten świat po prostu podcastingu online i takiego na odległość? Żeby sposób nadawania był jeszcze bardziej zbliżony do możliwości telewizyjnych, żebym ja mógł zdecydowanie łatwiej i sprawniej operować samym obrazkiem. Za 2 dni, bo dzisiaj mamy piątek, w niedzielę będziemy mieli w Suchym Torze broadcast, w którym wywiad poprowadzę razem z Danielem Kontraciukiem dotyczącym dyskryminacji kobiet w sporcie. Będę miał gościa, tak naprawdę gościni, która przyjedzie do mnie do studia i w tej internetowej kamerce będziemy musieli się zmieścić w jednym obrazku. Zobaczcie, mamy podział na 3 równe pionowe obrazki.
Ja już zastanawiam się, jak to zrobić. Oczywiście daje mi pewne możliwości, kiedy pójdę na główny ekran, właśnie ten kadr jest zdecydowanie szerszy i tutaj nie będzie problemu. Natomiast kiedy będę chciał mieć drugiego gościa, czy Daniela Kondraciuka jednocześnie na wizji, już będą pewnego rodzaju problemy, żebyśmy to wszystko bardzo ładnie sobie pomieścili. Powiedziałem tylko o jednym szczególe, ale takich szczegółów na pewno jest zdecydowanie więcej. Również chciałbym, żeby firmy zadbały, jeżeli jest to możliwe, o to, żebyśmy w sposób jeszcze łatwiejszy mogli łączyć się z naszymi gośćmi, żeby nie wymagało to albo odpowiedniej przeglądarki do połączenia się z danym programem, albo sposób, który pozwala nam na komunikowanie się z nim, nie miał usterek, tak? Żeby tych usterek było mniej. Nie zawsze jest to pewnie wina producenta oprogramowania czy aplikacji, czasami jeszcze niedoskonałości związanych z przesyłem danych, ale myślę, że na tym polu jeszcze jest dużo do zrobienia. Również jeżeli chodzi o poziom dźwięku, o jakość dźwięku. Jeżeli co drugi dzień słyszę Daniela albo w słuchawce, codziennie słyszę go w telewizji i w radio, w różnego rodzaju reklamach jego głos, to chciałbym, żeby identycznie brzmiał ten głos podczas streamingu. Mówiliście o tym w poprzednim programie, w jaki sposób poprawić jakość dźwięku nadawanego przez stream podczas realizacji podcastowej w internecie. To są bardzo cenne uwagi, ale myślę, że to też jest jeszcze dużo pracy dla producentów tych aplikacji, żeby poprawić jakość dźwięku. Ja się zastanawiałem właśnie nad paroma takimi rzeczami, troszeczkę nawiązując też do Cyberpunka, bo tam możemy znaleźć takie różne właśnie, powiedzmy, przewidywanie tej przyszłości, tak? Czyli to, czego byśmy chcieli, to, czego byśmy potrzebowali, tam już twórcy gry po prostu nam przewidzieli za nas i zaproponowali, więc fajne takie porady. Ja przejdę może do kolejnego pytania, takiego właśnie związanego z przyszłością. Jak ty, Andrzej, wyobrażasz sobie podcast i to wszystko, co robimy, to co tworzymy za parę lat? Jak to środowisko będzie się rozrastać, ogólnopodcastowe, internetowe, a może jakbyś nie chciał, żeby się rozrastało? Nie wiem, czy potrafię sobie w ogóle cokolwiek wyobrazić, bo w lutym, gdyby ktoś mi powiedział, że technologia w przeciągu kilku miesięcy rozwinie się aż tak bardzo, technologia związana z nadawaniem online czy telewizją internetową, która będzie dostępna dla zwykłego Kowalskiego, no to bym po prostu nie uwierzył i nie bardzo potrafiłbym sobie wyobrazić nawet to, w jaki sposób by mi ci specjaliści opowiadali albo wizjonerzy opowiadali. W związku z tym trudno mi wyobrazić sobie przyszłość tej telewizji, ale myślę, że niewiele tutaj jest potrzeba do tego, żeby to działało tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, to ja tutaj od razu wejdę w słowo. Słuchaj, szykujemy teraz kilka testów skrojonych głównie pod podcasterów. Ja powstrzymuję się przed testem mikrofonowym, bo mam już zgromadzonych 6 mikrofonów. 7 do mnie leci, więc jak przyleci 7, ale być może podzielę to na 2 części, tak żeby wszystkie doświadczenia, które zdobyliśmy w podcastingu z Andrzejem od początku, wyobraźcie sobie, że nagrywaliśmy to na 2 stare iPhony i 2 stare iPady, na takie pchełki mikrofonowe Boya, takie najtańsze jakie były. Ty dźwiękowe sprawy masz właściwie opanowane, bo masz najlepszy mikrofon, masz super interfejs audio, właściwie nic więcej nie potrzebujesz, ale jeśli chodzi o obrazek, to cały czas cię drażni ta mała elastyczność obrazka, bo masz jeden kadr, a chciałbyś go zmienić. Pytanie, czy chciałbyś podłączyć kamerę, aparat. Czego potrzebujesz, jeśli chodzi o test do zrobienia w najbliższym Technopodcaście? To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo nieraz o tym rozmawiałem i nieraz szukałem porady. Mam kamerę internetową Logitecha 920, ja nie znam dokładnie tych nazw, HD, z której korzystam, ale która nie ma możliwości ani kadrowania obrazka, czyli kadruję swojego green screena, żeby mieścił mi się w obrazek przez odsuwanie i przysuwanie stołu, a chciałbym mieć większe możliwości do tego, żeby albo łapać ostrość na siebie czy gościa, czy wykadrować obrazek w taki sposób, w jaki bym chciał. I kiedy zadaję takie pytania, czy w zwykłym sklepie MediaMarkt, czy innym specjaliście na dziale obsługi klienta, jaki aparat, jaką kamerę powinienem sobie wybrać, żeby w prosty sposób móc podłączyć do komputera i robić streaming, nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy szukam w internecie rozwiązań, na przykład na YouTubie, oczywiście mogę znaleźć,
ale wydaje mi się, że większość z tych propozycji jest bardzo skomplikowanych. Proponuje mi się dodatkowe oprogramowanie, dodatkowe ustawienia systemowe, w które muszę wnikać niemalże jak informatyk, również różnego rodzaju przejściówki, kable, rozgałęzienia. Troszeczkę zaczyna mnie to odstraszać i rezygnuję i wciąż pracuję przy pomocy kamerki zwykłej internetowej Logitecha. Mamy też Logitecha, którym można kadrować, ale to jest wyższy poziom. Oliwier nazywa to flagowcem Logitecha, Logitech Brio. Zgoda, tylko właśnie, czy jeżeli pójdę w kolejnego Logitecha wyższej klasy, gdzie będę mógł kadrować, czy za chwilę nie okaże się, że brakuje mi kilku innych funkcji, które mają na przykład cyfrowe lustrzanki albo kamery wysokiej jakości. Ja właśnie Oli? mogę coś powiedzieć w tym temacie, ponieważ zajmowałem się swojego czasu transmisją na żywo, bardziej taką realizacją z pewnych wydarzeń i to, co mnie tam nauczyło, to to, że żeby uzyskać najlepszą jakość, kamerki internetowe, mamy wygodę, mamy to, że możemy zabrać ze sobą jedną kamerę, z której wychodzi nam kabelek wprost do naszego komputera i to jest wszystko, co potrzebujemy. Laptop, kamera i mikrofon, ewentualnie jakiś rekorder. Natomiast jeżeli mówimy tutaj już o najlepszej jakości obrazu, to polecałbym tutaj Tobie, Andrzej i wszystkim po prostu, którzy chcą to uzyskać, podłączenie tradycyjnych kamer po na przykład kablu HDMI do konwertera sygnału. Są konwertery na jedną kamerę, na dwie, jeżeli już tutaj chcemy się zajmować profesjonalną realizacją. I myślę, że to jest to, co by Ciebie mogło, Andrzej, zadowolić, czyli po prostu normalna duża kamera przez przejściówkę, dzięki której możemy ją podłączyć do komputera i nasz komputer czy Twoja aplikacja do nadawania na żywo wychwytuje ją jako kamerę. To, że używasz też green screena, no to właśnie im lepsza jakość kamery, tym lepszy ten efekt kluczowania. Która z tych kamer będzie bardziej uniwersalna? Bo taki podcaster jak ja potrzebuje wykorzystać ten aparat, kamerę czy kamerę profesjonalną do tego, żeby zrobić materiał na zewnątrz. Który z tych urządzeń będzie bardziej uniwersalny, czyli czy będzie służył wyłącznie do tego, żeby robić streaming, czy będę mógł również skorzystać z tego do tego, żeby zrobić materiał na zewnątrz. Najlepiej wziąć pod uwagę też, jeżeli mówimy o nagrywaniu z ręki, bez statywów, czy ten aparat lub ta kamera ma stabilizację. No i przede wszystkim szerokość, czyli ogniskową obiektywów, bo tak jak tutaj wspomniałeś, Daniel, o tym swoim aparacie, tam masz, z tego co kojarzę, obiektyw na stałe, budowany. Tak, ale Tak. ma największy zakres ogniskowych. Zaraz powiem wam jaki, to wam spadną kapcie po prostu. To są 3 duże szkła Canona zamknięte w takim małym obiektywie. Tak Ale jest. to może jest świetna okazja do tego, żeby zrobić test tych urządzeń, czyli Będzie. Oliwier spróbuje przekonać Daniela do tego, że ta kamera, o której mówi, jest bardziej uniwersalna, a Daniel, że ten aparat, kamera jest wystarczająca do tego, żeby robić materiały na zewnątrz, jak również streamować. A ja wtedy zdecyduję, a ja wtedy posłucham was, posłucham Technopodcastu, odcinka, w którym będziecie rozwiązywali ten problem po przeprowadzeniu testów i zdecyduję, które urządzenie sobie kupić. Bardzo dobry pomysł. Nasza kolejna transmisja będzie już w przyszłym roku, ponieważ niedługo mamy już przerwę świąteczną. Każdy musi odpocząć i poczuć trochę ten zapach świąt. Ja chciałem pod choinkę sobie kupić już takie urządzenie. No to może jakiś bonus, pomyślimy o jakimś bonusowym filmie. Ale na pewno takie testy się pojawią, bo mamy w planie właśnie czy testy mikrofonów, które już się zbliża, czy testy słuchawek na przykład, bo to też jest coś, co ciekawi bardzo dużą ilość osób, bo mamy naprawdę bardzo duży wybór, a testów jest dużo i nie każdy model jeszcze z każdym został porównany, więc jeżeli porównamy na przykład te 7 mikrofonów, o których już wspominaliśmy, no to myślę, że taki duży, kompaktowy test to jest fajna sprawa. A ja dzisiaj mówię do mikrofonu kierunkowego Rode oczywiście, czyli do takiego, do którego mówi Daniel również, to jest kierunkowy. To jest najlepszy mikrofon do podcastu. Wielu specjalistów może się zdziwić, że kierunkowy, ja mówię do kierunkowego w studio, a nie dynamicznego czy pojemnościowego, ale również kupiłem sobie taki mikrofon, z którego najczęściej korzystam w ostatnim czasie, które podłączam bezpośrednio do komputera, bezpośrednio podłączam kablem USB do komputera, bo mikrofonu kierunkowego nie mogę podłączyć bezpośrednio, muszę mieć rejestrator dźwięku, przez który przesyłam sygnał dopiero do komputera. I oczywiście nie żałuję, tak, bo rejestrator pozwala mi rejestrować dźwięk, który później mogę wysłać do specjalisty lub sam. To od razu ci powiem, że to zestaw Rode plus Zoom
daje ci najlepszą jakość dźwięku, już leciutko podkompresowanego, już leciutko dopalonego, bo Zoom sam z siebie dodaje już fajną kompresję do mikrofonu, a z Rode będziesz miał czysty mikrofon i on prawdopodobnie zbierze ci więcej pomieszczenia, w którym jesteś, ale on się świetnie nadaje do pracy w terenie, bo tylko wpinasz do komputera i jedziesz. Jedno pytanie techniczne, bo nagrywamy za 2 dni, czyli w niedzielę, podcast z Danielem i ja będę miał gościa w studio. I będziemy musieli, teraz dopiero sobie uświadomiłem, że będziemy musieli korzystać z 2 par słuchawek, żeby słyszeć pozostałych naszych rozmówców. Zaraz coś ci pokażę. Więc albo będę musiał jedną słuchawkę oddać gościowi. Zobaczcie, to jest Otóż to. rozgałęziacz kupiony na lotnisku w każdym kiosku do słuchawek. Wpinasz w wejście słuchawkowe, masz 2 wyjścia na dwie pary słuchawek. Także Czyli jedziesz na do każdej stacji pierwszego. benzynowej kupię takie. Myślę, że urządzenie? powinien. To ja mam takie już powiedzmy kończące pytanie, a raczej prośbę, żebyś Andrzej powiedział, co twoim zdaniem jest najważniejsze w podcastingu i co byś polecił każdemu, kto chce nim po prostu zostać. Jakieś takie złote zdanie, złota sentencja na koniec. Przepraszam, momencik, nie wyciszyłem, zachowałem się bardzo nieprofesjonalnie. Nie wyciszyłem telefonu, ale Nie, już, to jest normalne. To jest normalne już w to podcastingu. robię. Kurwa, zachowałem się jak amator. To w takim razie poproszę o powtórzenie pytania. Pytanie brzmiało, drogi Andrzeju, co byś polecił każdej osobie, która chce zostać podcasterem? Jakaś taka złota sentencja na koniec, złota porada od już doświadczonego podcastera. Chciałem, żebyś zadał pytanie jeszcze raz, bo jako doświadczony podcaster potrzebowałem więcej czasu na zastanowienie się Tak myślałem. nad odpowiedzią, a telefon był tylko pretekstem. No właśnie, zobacz, doświadczenie, tak? Teraz pokazałem, w jaki sposób zdobywane doświadczenie może zaprocentować, czyli bądźcie cierpliwi. Przede wszystkim bądźcie cierpliwi, bo dzisiaj młodzież szczególnie jest niecierpliwa. Mamy pokolenie średniactwa, które uważa, że jak pójdzie na kurs nauki pływania 2-tygodniowy, to już będzie świetnie pływało. Pływacy z mojego pokolenia wiedzą, że trzeba poświęcić na takie pływanie od 7 do 10 lat, żeby dobrze pływać, nie świetnie. Dobrze pływać. To samo dotyczy, myślę, podcastingu i wielu innych branż. Mamy zbyt mało cierpliwości, więc życzę wszystkim i sugeruję, żebyście myśleli o tym, żebyście tej cierpliwości mieli naprawdę dużo, bo doświadczenie, które zdobywacie, trwa. Po prostu trwa. A druga, może jeszcze ważniejsza rzecz, to jest pasja. Ja nie tylko mówię o pasji przyszłym podcasterom, ale również mówię o rozwijaniu pasji, czy przede wszystkim mówię o rozwijaniu pasji przyszłym trenerom, czyli instruktorom, ponieważ prowadzę kursy instruktorskie, zajęcia na tych kursach instruktorskich i też sugeruję, żeby wszyscy instruktorzy czy trenerzy pływania przyszli, rozwijali w sobie pasję maksymalnie bardzo, jak to jest możliwe, bo inaczej nie osiągną żadnego sukcesu. Jeżeli będą rozwijali pasję, będą kochali pływanie, będą kochali podcasting i dzięki temu będą autentyczni, wiarygodni, będą mieli w sobie taką pozytywną energię, która będzie powodowała, że słuchacz będzie chciał ciebie słuchać. Jeżeli twój podcast, który nadajesz, będziesz nadawał na przykład tylko w celach biznesowych, korzyści, które możesz osiągnąć w związku z podcastingiem, innych niż dawanie ludziom wiedzy, rozrywki, czy spędzenia miło z tobą czasu, nie będziesz wiarygodny, nie będziesz autentyczny i nie będą cię słuchacze chętnie słuchali, więc odpadniesz po prostu. I tym optymistycznym akcentem kończymy pierwsze z wielu, jak mam nadzieję, wielu spotkań z Andrzejem, nie tylko w Technopodcaście, bo już w niedzielę Suchy Tor Broadcast to jest absolutny numer 1, jeśli chodzi o pływanie w Polsce i w tej części Europy. Wszystkich zapraszamy. 20 na żywo, Andrzej, przypomnij datę, gdzie możemy znaleźć stream bezpośrednio? Te aplikacje, z których korzystamy, ma możliwości realizowania streamu na wielu kanałach jednocześnie. To jest też bardzo fajne, bo możemy realizować na 2 kanałach na YouTubie, na kanale Run Forest Podcast, jak również na facebookowych kanałach Run Forest Podcast, kanale fanpage'u Warsaw Masters Team, fanpage'u Zrozumieć Pływanie oraz sportowy trening pływacki, ale również na moim prywatnym Andrzej Skorykow, na moim facebookowej ścianie Andrzej Skorykow również znajdziecie niedzielny
Run Forest, nie, przepraszam, tym razem Suchy Tor Broadcast, mieszają mi się te nazwy, ale to są dwa kanały jednego właściciela, czyli Run Forest Podcast. Tak jest, czyli tak jak brzmi hasło Technopodcastu, słuchaj i oglądaj wszędzie. Jesteśmy dostępni wszędzie, wszędzie możecie słuchać i Technopodcastu, i Suchego Toru, i Run Forest Podcast. Także dzięki Andrzej. Bo my zarażamy tylko pasją. Tylko pasją. Nie, Daniel, ciebie poproszę. Powiedz na koniec swoim głosem. Czekajcie. No zrób to dla mnie. Do usłyszenia w Suchy Tor Broadcast. Zaprasza Andrzej Skorykow. Brawo! Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.